1997 roku Osama Bin Laden wypowiedział wojnę Stanom Zjednoczonym. Laureat Nagrody Pulitzera Peter Arnett wyruszył z misją odnalezienia go i przeprowadzenia z nim wywiadu. W rolach głównych opowieść wojenna. Marzec 1997 roku. Góry Tora Bora, Afganistan. Tędy. Nowy Jork. 14 miesięcy wcześniej. Cześć, skarbie. I jak się masz? Mam urwanie głowy. Jak w nowej pracy? Coraz lepiej. Jutro mam wywiad z prezydentem Clintonem. Poważnie? Pozdrów go. Dobrze. O czym myślisz? Znasz 3 zasady dziennikarstwa? Pierwsza, nigdy nie jedz w miejscu zwanym u mamy. Druga, nie graj w karty z gościem o imieniu Doc. Trzecia, pamiętaj, że ludzie zasługują na prawdę. Będę o tym pamiętać, jeśli zacznę grać w pokera. Co u mamy? Dobrze. Powinniśmy się spotkać, zanim znów gdzieś wyjedziesz. Zgadzam się. Mam coś. Ktoś wypowiedział USA wojnę. To jest wypowiedzenie wojny? Tak. Przecież ma broń. Widzę.
Wygląda, jakby wypowiadał tę wojnę z jaskini, a nie z bazy wojskowej pełnej bombowców. Mimo wszystko nie powinniśmy go lekceważyć. Daniel Lauder prowadzi i płynie po złoto dla Nowej Zelandii. Dawaj, dawaj! Lauder pisze historię, zdobywając pierwsze olimpijskie złoto dla Nowej Zelandii. Wypowiedział wojnę Stanom Zjednoczonym? Kto to? Nieoficjalnie? Oczywiście. To Osama Bin Laden. Pochodzi z jednej z najbogatszych rodzin w Arabii Saudyjskiej. Co on robi w jaskini? W 1986 roku wyjechał do Afganistanu walczyć z Rosjanami. Dowodził niewielkim oddziałem broniącym górskiej wioski przed atakiem Sowietów. Przez miesiąc utrzymywał pozycję. W końcu Armia Czerwona odpuściła. To był znak, że Rosjan można pokonać. Wtedy zyskał reputację. Znają go tutaj? Tak, zaprzyjaźniliśmy się. Daliście mu broń? Tak, ale później się od nas odwrócił. Nikomu nie można ufać. Zaczął działać w Arabii Saudyjskiej. W jakim sensie? Wrócił tam i potępiał obecność Amerykanów. Wyrzucono go, przeniósł się do Sudanu, skąd też go wywalili, a teraz wypowiedział nam wojnę. Czy to coś w ogóle znaczy? Facet siedzi w jaskini w Afganistanie i nagrywa filmik, w którym wypowiada wojnę Stanom Zjednoczonym. Spotkałem się z prokuratorem generalnym i zapytałem, czy wypowiadanie wojny z jaskini w Afganistanie to zbrodnia. Nie był pewien. Za to kocham Stany. Możesz im legalnie wypowiedzieć wojnę. Odezwali się i powiedzieli, że istnieje przepis o spisku z czasów wojny secesyjnej. Poważnie? Zabraniał podżegania do przemocy i prób obalenia rządu USA. Można go zastosować. Traktujecie to poważnie? Jak każdą groźbę. Jak duże stanowi zagrożenie? Zastanawiasz się, jak dużą widownię przyciągnie? Czyli to tyle. Nie macie na niego nic więcej? Ostatnio w Niemczech pewien Sudańczyk wnioskował o przeniesienie do Stanów w zamian za informacje. Zaciekawiło mnie to, więc tam pojechałem. Zaczął opowiadać o organizacji zwanej Al-Kaida, o jej obozach szkoleniowych i uśpionych komórkach. Twierdził, że odpowiadają za zamach na hotel w Jemenie i szkolenie bojowników, którzy zestrzelili nasze helikoptery w Somalii. Są dobrze wyszkoleni, wyposażeni i zaprawieni w boju. Chcą zniszczyć Amerykę. To około 100 ludzi związanych z szerszym radykalnym ruchem. Tym wszystkim kieruje Osama Bin Laden. Traktujemy go bardzo poważnie. Wyrzucili go z Arabii Saudyjskiej i Sudanu. Afganistan to jego ostatni bastion. Gdzie dokładnie przebywa? Sami chcielibyśmy to wiedzieć. Nawet CIA nie wie, gdzie on jest. Gdy wygnano proroka z Mekki, dokąd się udał? Do Medyny. Ale gdzie dokładnie? Do jaskini? A w tej jaskini objawił mu się Archanioł Gabriel. Powiedział mu, że jest wysłannikiem Boga. Jaki ma plan? O to chcę zapytać. Czyli zamierzasz wysłać kogoś, żeby znalazł tego Bin Ladena i z nim porozmawiał? Kogoś? Jakiegoś młodego reportera? Całkiem młodego.
Tato, ile ty masz lat? Co to za pytanie? Takie, które zadajesz komuś, kto powinien trochę przystopować. Zdobyłeś już wszystkie błyszczące nagrody, zwolnij. Jedź na ryby, a świat niech robi swoje. Jak mam wyjechać, kiedy ciągle coś się dzieje? Musisz za wszystkim nadążać? Tak, to moje życie. Jesteśmy u schyłku stulecia. Gdzieś tam jest coś, co zdefiniuje kolejne. I ja to znajdę. Czytałem London Times. Jeśli chcesz wiedzieć, co robią dżihadyści, zacznij w Londonistanie. Zgadnij, czego się dowiedziałem. Nie jesteśmy sami. CBS i BBC badają tę sprawę. Zaczęli węszyć. To świetnie. Dlaczego? To znaczy, że to świetna historia. Na co czekamy? Muszą zatwierdzić budżet. Dzięki, skarbie. Odnalazłeś go? Pracuję nad tym. Inne stacje też go szukają. Nie będę rozmawiał z BBC. Wypowiedział świętą wojnę przeciwko Stanom Zjednoczonym, a nie Wielkiej Brytanii. Porozmawia z nami albo z CBS. Wiesz, gdzie on jest? Nie, ale ktoś musi. Niewiele się o nim dowiedziałam poza jego wojną z Rosjanami w Afganistanie. Czego on właściwie chce? Stworzenia państwa islamskiego. Kalifatu? Na to wygląda. Poważnie? Gdzie i jak chce to zrobić? Ktoś go musi o to zapytać. To na pewno dobry pomysł? Ci ludzie są niebezpieczni. Rozmawiam z twoimi kontaktami z ciemnych zakamarków. Nie musisz tego robić. Właśnie, że muszę. Daniel Lauder jest z Nowej Zelandii. Priscilla, królowa pustyni, jest z Australii. To dwa różne miejsca. Ja jestem z Nowej Zelandii. Nie dostaniesz się tam mostem z Sydney. Halo? Zgadnij, gdzie jestem. Przyznali nam budżet. Lotnisko Heathrow, Londyn. Jak podróż? Całkiem dobrze. Jakieś wieści? No proszę, Peter Bergen. Cześć, Chad. Co za spotkanie. Co robicie w Londynie? Chcemy zwiedzić Tower. Lepiej uważajcie, bo was nie wpuszczą. Pracuję w CBS News. Dziękuję. Dlaczego to się dzieje teraz? Bin Laden stwierdził, że najwyższy czas zamienić swoje słowa o Bliskim Wschodzie w czyny. Wzywa do powstania. I chce wyjaśnić swoje motywy zachodnim mediom? W Londynie jest grupa zwana Komitetem do Spraw Doradztwa i Reform. To biuro informacyjne stworzone, żeby promować Bin Ladena i prowadzić rekrutację. Kogo? Żołnierzy do prywatnej armii? Na to wygląda. Dziękuję. Jesteście daleko od Tower. Powodzenia w waszych planach, chociaż możecie być spóźnieni. Dupek.
Panie Bergen, minęliście się z kolegą z pracy. Tak, widzieliśmy. Cóż za rywalizacja w zachodnich mediach. Chyba ci to nie przeszkadza. To Peter Arnett, o którym pewnie słyszałeś. Oczywiście. Tu Peter Arnett na żywo z Bagdadu. Gdy inni zachodni dziennikarze byli częścią operacji Pustynna Tarcza, pan został w Bagdadzie i relacjonował bombardowania. To tam działa się historia. To zaszczyt pana poznać. To Khalid Abdur Rahman Al-Fawaz. To jest Biuro Komitetu do Spraw Doradztwa i Reform. Jest aktywne? To mój wspólnik Adal Abdel Bari. To pan Arnett. Wejdźcie. Nous avons eu 3 demandes pour interviewer Shah Osama. CBS News, BBC News et vous-même. Otrzymaliśmy 3 wnioski o wywiad z szejkiem Osamą. Od CBS News, BBC News i od Les was. 3 applications sont en cours d'examen. Shah Osama lui-même écoute la BBC. Sprawdzamy wszystkie zgłoszenia. Szejk Osama słucha BBC News, które cieszy się dużym prestiżem i wiarygodnością. CBS daje dostęp do masowej amerykańskiej widowni. A wy co macie do zaoferowania? Najsłynniejszego dziennikarza świata. Laureata Nagrody Pulitzera z 1966 roku za relacje z wojny w Wietnamie. Jedynego zachodniego reportera relacjonującego ze środka wojny w Zatoce. Co oferujemy? Petera Arnetta. Tu BBC World Service. Oto wiadomości. Talibowie umocnili swoją kontrolę nad Kabulem po szturmie na Pałac Prezydencki 24 godziny temu. Obalony prezydent Rabbani, jego premier i dowódca wojskowy są ścigani przez radykalną grupę islamską, która uznała ich za wrogów narodu. Były prezydent Mohammad Najibullah i jego brat zostali już straceni przez bojowników. Lider opozycji Mohammad Omar i jego bojownicy zostali wcześniej dwukrotnie odepchnięci od stolicy, którą teraz najwyraźniej zdobyli. Setki bojowników i cywilów zginęło, a wielu uciekło na tereny wciąż kontrolowane przez siły rządowe. Słucham. Następnym razem odbierz. Wybiorą ciebie. Chcą BBC, chcą amerykańskiej telewizji. BBC ma klasę, ale nie ma odwagi. Ty masz. Zgłoszą się do ciebie. Rozumiem. No i? Przepraszam. Poprosimy butelkę szampana, wiadro z lodem i wasze najlepsze kieliszki. Nikt nie może was śledzić. Jeśli ktoś będzie pytał, macie powiedzieć, że lecicie do Kuwejtu. Jeśli będą was śledzić, macie przerwać podróż i skontaktować się ze mną. Jeśli będziecie kontynuować podróż, wiedząc, że ktoś was śledzi, wasze życie będzie zagrożone. Musicie mi wierzyć.
I znów w serce wojny. Tu Peter Arnett. Peter, you know Peter Arnett? Peter? 3 Peterów. Must be lucky. Szczęśliwe imię. So, where are we going? Dokąd jedziemy? Officially, it's Oficjalnie do Kuwejtu. Afghanistan. Jedziemy do Afganistanu. Know it well. Znam to miejsce. You know it's not going to be Wiesz, simple. że nie będzie łatwo. Heads up. Uwaga, Hey, you found assignment? macie zlecenie? W Kuwejcie. He's not in Kuwait. Nie ma go tam. Nawet ja to wiem. Khalid. Gentlemen. Zobaczycie, że szejk Osama to skromny patriota. Jest bohaterem wojny w Afganistanie. Uciekł przed śmiercią z rąk Rosjan. Allah nad nim czuwał. Seems to have it in Chyba for a ma lot. wielu wrogów. Sprzeciwia się obecności wojsk amerykańskich w Arabii Saudyjskiej. To tam urodził się prorok. Saudowie zezwalają na obecność obcych wojsk tylko z osobistych pobudek. Nie uważa ich za prawdziwych muzułmanów. Ród Saudów to apostaci. Ostatnio chciał śmierci wszystkich Amerykanów, to 320 milionów ludzi. Nie potępiam tego ani nie popieram. Plus minus parę milionów. Tylko dla niego pracuję. Idź przodem, dołączę do was. Thanks. Dziękuję. Talibowie oskarżeni o rzeź w Afganistanie. Dad? Halo? It's Dad. To tata. Cześć, skarbie. Dalej jestem w Londynie. Niedługo wracam do Nowego Jorku. Shouldn't be long. Just have to make a sight. Muszę gdzieś skoczyć po drodze. Where to? Gdzie? I'm going to Kuwait. Do Kuwejtu. Wait. Yes. When will you be back? Kiedy wrócisz? Niedługo. Very, very soon. Dam znać, kiedy wykupię I'll lot. ring when I've made a booking back to New York. Call me from Kuwait. Zadzwoń z Kuwejtu. Postaram się. What are you doing? Co robisz? I'm having lunch. Jem lunch. You still there? Jesteś tam? Sure. Tak. I was just thinking of Central Myślałem właśnie o lunchu z tobą w Central Parku. Where are you? Gdzie jesteś? Windows on the W world. restauracji w World Trade Center. Nie jesteś sama? By yourself? No. Nie. Oh, I've just remembered. It's Jutro są urodziny twojej mamy. Actually, To it's dzisiaj. today. are you sure? Na pewno? Hold on, I'll ask. Zapytam. It is your birthday today. Masz dzisiaj urodziny? She says it is. Mówi, że tak. You want to speak to her? Chcesz z nią pogadać? No, Nie, nie. Pass on my Przekaż jej życzenia. Dad wants birthday greetings. Tata ci That's składa what- życzenia. She said that's very kind of you. Mówi, że to miłe i pyta, co u She ciebie. wants to know how you are. Wszystko dobrze. Mom says Mówi, żebyś zadzwonił. Will. Tak zrobię. she said that people can't keep up with you. Nikt za tobą nie nadąża. Wiem. She says they Zostają drop w off the tyle. pace. Ludzie się mną opiekują. To im pozwól. Zwolnij. Well. Lots of love. Całuję was. Lots of love to you. Ja ciebie też. And your mom. Przekaż mamie. See, when I see Do you, zobaczenia. Keep safe in Kuwait. Uważaj na siebie. I will. Tak zrobię. Pojedziesz do Islamabadu. Poczekasz, aż damy ci znać. I'll interview any Przeprowadziłbym wywiad z każdym, jeśli uznałbym to za wartościowe. Pod warunkiem, że mógłbym zadać najważniejsze pytania. Nawet z Hitlerem? Adolfem Hitlerem? Pewnie. Jeśli ktoś by tego chciał i za to zapłacił, wystarczy ci zapłacić. Jeśli by chcieli. Najpierw zapytałbym, dlaczego zabija tylu Żydów w Europie. Pewnie nie pozwoliłby na takie pytania.
Pass me that bottle. Podaj butelkę. Yallah, yallah. Nie wychodź na zewnątrz. Selamun alaikum. Chcę rozmawiać z szejkiem Osamą. من أين هم؟ Skąd pochodzą? Saudi. To Saudyjczycy. جاءوا في جريمة. Przyjechali, żeby mnie zabić. شو بك يا أحمد؟ Co się dzieje? ما فيني أعمل. Nie możemy tego zrobić. Tell me about how you got started. Opowiedz mi o swoich początkach. How did you start? No właśnie. Well, you've heard of the London Słyszeliście o London Times? Tak. The New York A New Times? York Times? Of course. Oczywiście. Well, allow me To to poznajcie introduce you to Southland Times. The Southland Times. Taught me two things. Nauczyłem się tam dwóch rzeczy: precyzji i And something pisania. I write. I loved it. Uwielbiałem to. Trouble was, Tylko że ciągle mnie nosiło. so I worked in Bangkok. Dlatego wyjechałem do Job as an Bangkoku. editor when the last drunk walked Zostałem out. redaktorem, kiedy ostatni pijak odszedł z redakcji. Drifted on. Potem był Laos, a z Dżakarty mnie wyrzucili i tak trafiłem do Wietnamu. A US major Amerykański major powiedział mi dziś, że trzeba było zniszczyć miasto, aby je uratować. Johnson i McNamara, Nixon i Kissinger. Oni wiedzieli, że tej wojny nie da się wygrać. Zdradzili tych młodych, których wysłali do Wietnamu. Wojna się skończyła, kiedy Ameryka przestała w siebie wierzyć.
ale poznałem tam moją żonę. A Bagdad? Byłeś tam w 91. Yeah. Wojna w Zatoce. First war. Pierwsza wojna transmitowana na żywo. Bombing is intensifying now. Bombardowanie właśnie się nasila. Wybuchy są coraz bliżej tej części miasta. 34 kongresmenów podpisało petycję, oskarżając mnie o niepatriotyczne dziennikarstwo. The rest. Reszta to historia. Peter Bergen. Quoi? It's off. Zrezygnowali. Dlaczego? Wasn't told. Nie powiedzieli. It's not off. Tylko my to możemy odwołać. Right now it's not off. C'était temps, à cause de la sécurité. Ça suffit. Ça suffit. Je m'en fous. Who is it? Kto tam? There's been an attempt on Bin Doszło do Laden's próby life. zamachu na Bin Ladena. His security. Jego ochrona go odizolowała. We have to wait. Musimy zaczekać. Jak długo? Nie wiem. I bumped into that friend of yours. Wpadłem na twojego znajomego. Którego? Tego z CIA. O'Rourke'a? Jeśli tak się nazywa. Jest w Islamabadzie? Jest tutaj. Gdzie go spotkałeś? W holu hotelowym. There's only one reason Może why tu he'd być be tylko here. z tego samego powodu, co my. The same reason we're here. Yes. Tak, Comprends. rozumiem. Oui. Buddy? Pardon, buddy. Je suis désolé. Co się stało? Le CIA. CIA tu jest. To niemożliwe. Ils offrent $1 million de Proponują $1 milion w złocie za informację o miejscu pobytu szejka Osamy i 2 miliony dla każdego, kto by go sprowadził do Pakistanu. l'enlever et l'amener au Pakistan. Est-ce que vous avez été Zdradziłeś pourquoi komuś vous êtes powód ici? swojej wizyty? Nie. Oficjalnie kręcimy dokument o uchodźcach. Meanwhile, behind Taliban lines, the average Afghani villager carries on his day-to-day life in a manner little changed over the centuries. Peter? Surprise. Niespodzianka. So, why are you here? Dlaczego tu przyjechałeś? The story we're working on. Pracujemy nad reportażem o uchodźcach napływających z Afganistanu. Afghanistan. You're not thinking of going over the border. Chcesz przekroczyć granicę? Nikomu się to nie uda. You've been trying. Próbowałeś już? No way. To nie wchodzi w grę. Picture. Well, you know why. Wiesz, po co tu jestem? I could take a pretty Chyba good się guess. domyślam.
Peter, where are you? Gdzie jesteś? Z tyłu hotelu. Peter, if your aunt Jeśli wiesz, gdzie on jest, musisz się tym podzielić. Refugees, Pat. Tu chodzi tylko o uchodźców. We all have kids back. Moim zadaniem jest chronić nasze dzieci, żony i rodziców. Potrzebuję każdej możliwej pomocy. And I need Te all zamachy się na tym nie skończą. because the bombings, they're not going to stop here. Peter. Pat O'Rourke. Poznajcie się. Yes, I think we crossed Mieliśmy paths już earlier. przyjemność. Yes. I was telling Właśnie opowiadałem o naszym refugee reportażu o program. uchodźcach. Po to tu jesteśmy. Well, I'll leave you to it. Nie będę wam zawracał głowy. Peter? Pat, Mr. Bergen, Pamiętaj, o czym mówiłem. don't forget what I said. What's he been saying? Czego chciał? he wants us to share any Dostępu do naszych informacji. Nie mamy żadnych. Zgadza się. Kręcimy program o uchodźcach. Dokładnie. It's on again. Wywiad jest aktualny. Look happy. Ciesz się. Cieszę. Konsulat USA był wczoraj celem zamachu samobójczego. W eksplozji przed budynkiem zginęło 3 strażników, a 9 pracowników cywilnych zostało rannych. Materiały wybuchowe ukryto w pojeździe dostarczającym zaopatrzenie i zdetonowano w godzinach porannego szczytu. Do ataku doszło w jednej z najbezpieczniejszych części miasta, otoczonej budynkami rządowymi, 3-metrowymi murami i chronionej przez siły bezpieczeństwa. Inne zachodnie ambasady, w tym brytyjska i niemiecka, również się tam znajdują. Tu Elsa, zostaw wiadomość. Me a message and I'll call you right back. Hi, sweetie. Cześć, skarbie, tu tata. It's your dad. Just ringing in to say Chcę dać znać, że jestem bezpieczny w Kuwejcie. in Kuwait. Hope the same with you. Mam nadzieję, że u ciebie wszystko w porządku. We'll be home soon. Niedługo wracam. That's a love, sweetie. Kocham cię. Hey, Peter. Everything okay? Wszystko gra? Sprawdzałem, czy córka dzwoniła. She worries about me. Martwi się o mnie. Okay. Hi, you've reached Elsa. Sorry I can't. Thanks. Dzięki. When you're wounded and left on Afghanistan. Gdy raniony padniesz na afgańskich równinach, a kobiety wyjdą, by ciąć to, co z ciebie zostało, doczołgaj się do karabinu, wysadź sobie mózg i idź do swego Boga jak żołnierz. To Kipling. To samo miejsce, inne czasy. Good advice. Dobra rada. Remember it. Zapamiętaj ją. Get a message from your Odezwała się? No signal. Nie ma tu zasięgu. But I've told her Dałem all znać, well. że nic mi nie jest. We're in Kuwait. Jesteśmy w Kuwejcie.
Not easy. Czasami bywa ciężko. What's that? W sensie? Wiecie, że gdzieś tutaj jest grób Abla? Którego Abla? Tasmana? Tasman? A to niby kto? Mówię o synu Adama i Ewy. Abel from the Bible? Tego z Biblii? Kain go zabił i gdzieś tu przeniósł ciało. Mesopotamia? Z Mezopotamii? Nie wiem skąd, ale pochował go tutaj. Where does it say that? Gdzie tak zapisano? Co masz na myśli? Where in the Bible Gdzie does w it say Biblii jest zapisane, że Kain pochował Abla w przełęczy Chajberskiej? Nie wiem. Where does it say it To anyway skąd then? to wiesz? Is there a signpost up Jest ahead tu jakiś saying, drogowskaz wskazujący grób? Adam and Eve's boy Abel 2 kilometers? Po prostu gdzieś o tym przeczytałem. That could be it. To chyba tu. We'll see. Przekonamy się. Drive on, drive Jedź on. dalej. I wasn't going to stop. Nie planowałem postoju. How far's the border? Jak daleko do granicy? Jakieś 30 kilometrów stąd. Paszporty? Mówicie po angielsku? Tak. Do Afganistanu nie można wjechać bez wizy. Nie wydajemy jej obcokrajowcom. Yes. Wrócicie za pół godziny? Zapewne tak. Oby żywi. Żartowniś. Co robimy? Musimy mieć stalowe nerwy. Nie przekracza się Rubikonu, żeby łowić ryby. Gdzieś to przeczytałem. Gotowi? Mamy ubezpieczenie. Od czego? Od śmierci. Hopefully there's someone here to meet us. Oby ktoś na nas czekał. Peter's right. Peter ma rację. Przekraczamy Rubikon. Time for fishing. Nie mamy czasu na ryby. It would have been a couple Lepiej by było, gdybyśmy mieli wizy. Nie wydają ich obcokrajowcom. Wiemy. Salam alaikum.
What's going on? Co się dzieje? Check it out. Zobacz, na drzewie wisi taśma wideo. Have to be careful with that Pilnuj camera. kamery. Chryste. Amerykanie? Nowozelandczyk. Wychowałem się w Anglii. Anglik. Niech żyje królowa. Okay. Ruszajcie. Drive on in. Jedź. You know what Harold Wiecie, co Macmillan powiedział said? brytyjski premier Macmillan? Zapytali go, czego nauczyło go życie w He was polityce. asked what he'd learned from a lifetime in politics. A lifetime. He had a long Miał thing dużo do to say. powiedzenia. Never invade Mówił, Afghanistan. żeby nigdy nie najeżdżać Afganistanu. Better pull over. Zjedź na bok. Get out or wait. Wysiadamy czy czekamy? Stay seated. Nie ruszaj się. Salam alaikum. Salam. American? Amerykanin? English. Raised in England. Wychowałem się w Anglii. New Zealander. Jestem z Nowej Zelandii. English. Też jestem Anglikiem. Passports. Paszporty? American? Jesteś Amerykaninem? England. Wychowałem się w Anglii. Born in New Zealand. Urodziłem się w Nowej Zelandii. We're here to talk Przyjechaliśmy to rozmawiać z Osamą Bin Ladenem. Osama bin Laden? Osama bin Laden? Yes. Tak, z nim. Hello. Witajcie. Hello. Hello. Jedźcie. Jalalabad, Afganistan. Kiedyś tu byłem. Ja też. W innych czasach. Zdecydowanie.
Jesteś jego doradcą medialnym? Zgadza się. Ma kogoś takiego? Zniszczyliśmy starożytną kulturę. Myślałem, że przeprowadzę wywiad. Zgadza się. To nie jest wywiad. To nasz wywiad. Dam ci zestaw pytań, a ty zdecydujesz, na które pan Bin Laden mi odpowie? Tak. Więc to nie jest wywiad. Nie chcę się powtarzać. Jeśli damy ci przygotowane pytania, to dostaniemy tylko przygotowane odpowiedzi. Zgadza się. Mamy tylko zadać pytania, nagrać odpowiedzi i zabrać je do stacji. Chcę wiedzieć, co go motywuje. CNN chce tylko jego odpowiedzi. Musicie to zobaczyć. O co chodzi? Nie jestem pewien. To wygląda jak groby. To chyba cmentarz. Świetnie. Ile masz pytań? Zapisałem 30. Jakie ma podejście do saudyjskiej rodziny królewskiej? Jakiego społeczeństwa chce? Gdzie w tym wszystkim widzi Zachód? Dokąd zmierza dżihad przeciwko Stanom Zjednoczonym? Jego celem są amerykańskie wojska, a co z cywilami? To moje pytania. Wiesz, co wszystkich interesuje? Co? Ile będzie kosztowała benzyna? Dziękuję. Nie możecie pytać o rodzinę pana Bin Ladena. Dlaczego? Bardzo ją chroni. Możemy go prosić o doprecyzowanie? Nie będzie takiej potrzeby. Kto jest operatorem kamery? Ja. Pokaż swój sprzęt. Oczywiście. Nie możesz tego zabrać. Co? Nie możecie tego wziąć. Ale to mój sprzęt. Przyjechaliśmy nagrać wywiad. Nie możecie tego użyć. To moja kamera i oświetlenie. Nie wiemy, co to jest. Właśnie ci powiedziałem. Nie możecie tego wziąć. Przyjechaliśmy przeprowadzić wywiad z Bin Ladenem. Potrzebujemy tego sprzętu. Nie. Musisz na to spojrzeć z ich punktu widzenia. Dla nich twoja kamera może być karabinem, a to oświetlenie może być wyrzutnią rakiet. Taszczyłem to przez pół świata i w końcu się od tego uwolnisz. Chryste. Działa? Musi nam to wystarczyć. A oświetlenie? Mamy tam światło i generator prądu. W jaskini potrzebuje światła. Szejk Osama nie żyje w jaskini. Macie statyw? Pasuje? Musi wystarczyć. Właśnie.
We'll be in touch. Odezwiemy się. Przyjechali. Mobile phones. Oddajcie telefony. You'll get them back when this is Zwrócimy over. je Give po them to me. wszystkim. Dawajcie. Leave. Odłóżcie torby. Swój zostawiłem w hotelu. What's going on? Co się dzieje? Give me the bag. Daj torbę. And هنا اخرج من فضلك. Podejdź tu. Give me the bag. Dawaj torbę. خذ الحقابة منه. Zabierz mu ją. Żadnych kamer. Potrzebuję prawdziwego sprzętu. Zniszcz ją. أعدها. Do środka. Potrzebowałem jej. We covered with kidnapping insurance. Mamy ubezpieczenie od porwania? Being kidnapped. Nie porwali nas. Jedziemy przeprowadzić wywiad. Tak, z kamerą ręczną. Put these on. Załóżcie to. W których mi lepiej? Out. Wyłazić.
What is going on? O co chodzi? Spokojnie. Już i tak dużo zrobili. O nich się nie martwię. Namierzył nas jakiś amerykański satelita. Jesteśmy w zasięgu rakiet. Tu Peter Arnett prosto z BUM. باكن يلا Potrzebuję czegoś więcej niż lampy naftowe. Poczekajmy na szejka Osamę. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. يا شيخ أسامة هون فريق To ludzie z CNN. عليكم السلام. You are Mr. Peter. Pan Peter Arnett? Tak. Mówi pan po angielsku? Of course. Oczywiście. Dziękuję, że zgodził się pan na ten wywiad. Can I get some light? Mogę teraz prosić o światło? إنهم يريدون المزيد Chyba من chcą الأضواء. więcej światła. انظر إليها. Dopilnuj tego i powiedz Omarowi, żeby do nas dołączył. Let me get our guest something. Herbaty?
I am very pleased to meet you. Miło mi pana poznać. Jest pan sławny. I'm on TV. Tylko dlatego, że występuję w telewizji. I watched your reports. on Oglądałem pańskie relacje z Bagdadu. Rashid Hotel. Hotel Al-Rashid. This is Peter Arnett. Tu Peter Arnett na żywo z Bagdadu. There were others there, but Byli tam inni, ale tylko my mieliśmy telefon. pretty soon Wkrótce zostaliśmy sami. You could have been Amerykańscy najeźdźcy mogli was zabić. American. I could have. Zgadza się, ale przeżyliście. Allah be praised. Chwała Allahowi. Allah be praised. Chwała mu. You are not American. Nie jest pan Amerykaninem. Jestem naturalizowany. You are from Jest pan New z Zealand. Nowej Zelandii. Originally, Tam się urodziłem. I have been reading Czytałem o tym about miejscu. New Zealand. If you go there, Jeśli tam jedziesz i jedziesz, to zaczynasz wracać. I have been reading about Czytałem its o dairy tamtejszym przemyśle mleczarskim. industry. O czym? industry. Cows when I was Za dziecka sam doiłem krowy. Ja mieszkałem w I have a mieście. dairy farm in Saudi Arabia. Mam farmę mleczarską w Arabii Saudyjskiej. Mam własne sady, daktyle, palmy. Palms, Thank you. Dziękuję. junipers, Jałowce, drzewa pomarańczowe i cytrynowe, limonki. limes. But I am happy Ale jest mi tu dobrze. in the mountains. Lubię góry. I like Lubię this life. to życie. This life is superior. Jest lepsze od życia w mieście. Hartuje cię. The New Zealand. Ludzie w Nowej Zelandii żyją blisko natury, prawda? Like I said, I was Jak już mówiłem, jestem z miasta. Life is decadent. Życie w mieście Nations psuje that are ludzi. close to the country ways, Narody jak pański, żyjące blisko natury, są silne. they have a Mają większą wolę walki o swoją ziemię. it's a long time. Dawno since I've mnie been tam to nie New było. Zealand. our homeland stays inside us. Nasza ojczyzna w nas żyje. Podąża za nami. I am from Jestem z Arabii Saudyjskiej, a ona za mną podąża. tries to kill me. Chce mnie zabić. We heard that Słyszeliśmy o próbie zamachu. It was not a very Nie good była zbyt udana. it was a relief to hear you. Dobrze, że nic się panu nie stało. you would have had no Inaczej nie byłoby tego wywiadu. Ah, thank you. Dziękuję. You live in America. Mieszka pan w Ameryce? W Nowym Jorku. To wspaniałe You live in miasto. America, yet Mieszka tam pan, jednak rząd pana nie ściga. Honored me. Rząd mnie też uhonorował. That's America. To właśnie Ameryka. you have children. Ma pan dzieci? Son. Syna i córkę. Families are Rodzina jest ważna. Wiem. How many wives? Ile ma pan żon? Miało nie być pytań o rodzinę. I have 4. 4. I have none. A ja żadnej. I had one, Miałem, but we ale parted. się rozstaliśmy. Czego żałuję. I keep my wives close to me Trzymam swoje żony blisko siebie. and just. Staram się być sprawiedliwy i dzielić swój czas porówno. Each gets an equal Każdej share. z nich dać tyle, ile Give each potrzebuje. wife what is Tak enough for żyję. her. That is how I live. Perhaps you did not give Być your wife może what was enough pan for her. swojej nie dał wystarczająco. Omar, ojciec cię wzywa. This is my son. To mój syn. A to sławny zachodni reporter, pan Peter Arnett. Good to meet you. Miło cię poznać. حولهم أصدقائهم. To jego przyjaciele. عليكم السلام. Hi. Cześć. Hi. لقد علمتك الشعر.
Nauczyłem cię poezji. Poezja jest sposobem przekazywania prawdy. Teraz istnieje inny sposób. Prorok rozumiał siłę poezji. Teraz zrozumiałby siłę telewizji. Powiedziałem synowi, że musimy wykorzystać telewizję do rozpowszechnienia naszego przesłania. Moje dzieci muszą zrozumieć, dlaczego to robię. Kiedy dorosną, zrozumieją. Mój syn już rozumie. Wie, dlaczego Bóg mnie zesłał na ziemię. القتال الجهاد لإيجاد العدالة للمسلمين. Zapytałem go, dlaczego mnie tutaj zesłano. Odpowiedział, abym prowadził świętą wojnę i walczył o sprawiedliwość dla muzułmanów. Do czego jest pan w stanie się posunąć? Zrobię to, co trzeba. Nawet za cenę życia? Oczywiście. Kiedyś umrę z rąk Amerykanów. Pozwoliłby pan, żeby pański syn zginął w tej sprawie? To nie jest pytanie. Pozwoliłby pan mu nosić kamizelkę samobójczą? To nie jest pytanie. Mówi pan, że każdy amerykański cywil jest celem w tej wojnie. Ustaliliśmy pytania. To mogą być moje dzieci. To nie są pytania dla szejka Osamy. Pozwoliłby pan, aby pański syn się do tego przyczynił i sam przez to zginął? Koniec wywiadu. I jeszcze nie zaczęliśmy. هل تهب بحياتك في سبيل الله؟ بالتأكيد. I asked Amar if he would give his Zapytałem, life czy for Allah. oddałby swoje życie za Allaha. He replied, Odpowiedział tak, jak oczekiwałem. Zrobiłby to. of course. Right. Now, I just need to mic Muszę you up. podłączyć mikrofon. Nie będzie wywiadu. Thank you. Dziękuję. Okay, and Peter? Teraz ty. You would send him out as a suicide Wysłałby go pan na misję samobójczą? If it was God's Jeśli purpose, Bóg by tak chciał, skąd by pan to wiedział? God would tell me. Powiedziałby mi. God spoke to Abraham Bóg przemówił do Abrahama and i kazał asked him to złożyć offer swojego his son syna w Isaac ofierze. as a sacrifice. Okay, not my favorite part, Nie jest to moja ulubiona część Biblii. What kind of Jaki Bóg by o to prosił? A God who Taki, wanted który to chciałby strengthen znać siłę swoich his wyznawców. followers. So if you thought Więc poświęciłby pan God swoje wanted you dziecko, to gdyby Bóg tak sacrifice your chciał? own child, you would. You Christians Wy, chrześcijanie, mówicie nam, że wasz Bóg poświęcił swojego syna. Moje dzieci są dla mnie ważne. Moje dla mnie też. Wszystkie muzułmańskie dzieci są ważne. and they are A scorned, mimo to są pogardzane i they are wyśmiewane. mocked. Your answer is to Więc send them rozwiązaniem jest wysłanie ich na śmierć? There's no fear Nie for us. boimy się śmierci. To droga do raju. Mr. Arnett, we defeated Pokonaliśmy the Russians. Rosjan. To było wielkie zwycięstwo dla islamu. This was the first Pierwsze od victory in setek hundreds lat. of years. We were once the world's greatest Kiedyś culture. byliśmy największą kulturą świata, najbardziej cywilizowanym narodem. Then we became a Potem defeated zostaliśmy narodem małym i pokonanym. a little people. But now who is Kto teraz jest pokonany? Russians defeated so Imperium badly, pokonanych their whole Rosjan empire upadło. Odzyskaliśmy swoją godność. collapsed. We have regained our dignity. We are I ready. jesteśmy gotowi na kolejnego wroga. America. Amerykę? All Muslims await another Każdy Salah muzułmanin czeka na kolejnego Saladina, który wyzwoli nasze ziemię od niewiernych, takich jak Rosja, chrześcijanie czy Żydzi. And this is you? Pan nim jesteś? No. Nie. There was only one Salahuddin, Był tylko jeden Saladyn, but there remains ale that dalej hope żyjemy w nadziei. belief. Moją misją jest ją My mission rozpalić. to ignite that. Saladyna pochowano w wielkim grobie w Damaszku. Pana Bin Ladena też pochowają w takim grobowcu. Nie.
My tomb Moim grobem będzie kalifat rozciągający się po całym świecie, od pustyni po południowe morza. to the South Seas. Say a few words. Powiedz coś? Tu Peter Arnett. Yeah, and a few I more. jeszcze coś? Rozmawiam z Osamą Bin Ladenem gdzieś w Afganistanie. What did you expect to find? Czego pan szukał, opuszczając in swoją America when you ojczyznę? went there from your homeland? Szukałem tylko Ameryki. Kiedy się tam jedzie, odnajduje się również samego siebie. Co to znaczy? To zupełnie nowy świat, który zmusza cię do kwestionowania wszystkiego, w co wierzysz. What you must look for, what you must find. Trzeba szukać i odnaleźć Boga. You find God. Można go znaleźć na pustyni, nie w Ameryce. Trzeba odnaleźć You find wolność. freedom Wolność od niewoli. from servitude. Chce pan narzucić tę wolność? God stands with the Bóg annihilation stoi po of those stronie powers. unicestwienia tych sił, które uniemożliwiają ludzkości jej odkrycie. Unicestwienia poprzez ataki samobójcze? If preaching Same alone kazania nie wystarczą. do it, Uważam, że Ameryka jest wspaniała. Obietnicę, którą niesie jej ducha. Chciałem zostać Amerykaninem, choć urodziłem się gdzie indziej, na końcu świata, ale jak miliony innych pojechałem tam i zostałem jej częścią. Spójrzcie, co Ameryka nam dała. Jak można ją krytykować? To naród najeźdźców. Zjawiają się niechciani, żeby mordować, plądrować i poniżać. Problemy muzułmańskie powinny być rozwiązywane przez muzułmanów. Amerykanie używają tych problemów jako pretekstu do inwazji. Zakładają bazy wojskowe w Arabii Saudyjskiej, miejscu narodzin proroka. Twierdzą, że bronią Arabii Saudyjskiej. Nie widzi pan, jak to jest postrzegane? Powinien pan poruszyć tę sprawę z Saudami. Ród Saudów to marionetki. Wrogiem islamu jest ten, kto pociąga za sznurki. Jest pan aż tak amerykański? Moim zdaniem zwykli obywatele są niewinni tych zbrodni. Wie pan, co się wydarzyło w Palestynie? Tak. Izrael, opłacany przez Amerykanów, odebrał nam naszą świętą ziemię. Jest opłacany pieniędzmi z podatków amerykańskich obywateli. Jak mogę krytykować Amerykę? To bardzo łatwe, mój nowozelandzki przyjacielu. Amerykański przyjacielu. Pan Peter Arnett prosto z Bagdadu. Right. Seems okay. Wszystko gotowe, możesz zaczynać. Jestem gotowy. Zasady są jasne. Zadaje pan pytania z kartki. Tylko te, które zatwierdziłem, albo odejdziecie z niczym. Zaszliście już tak daleko. Tylko te pytania. Jeśli Arabia zostanie państwem islamskim, co się stanie z ceną ropy? Telewizja CNN przeprowadziła ekskluzywny wywiad z Osamą Bin Ladenem, saudyjskim przywódcą muzułmańskim. W zeszłym roku ten radykalny przywódca wypowiedział świętą wojnę przeciwko USA i obecnie ukrywa się w Afganistanie. Proszę opowiedzieć coś o swoim życiu przed walką z Rosjanami. Pracował pan w firmie budowlanej ojca jako inżynier. Badałem słabe punkty konstrukcyjne budynków wyznaczonych do zburzenia.
Reporter Peter Arnett dotarł do niego korzystając z niekonwencjonalnych sposobów, a następnie został przewieziony do tajnej lokalizacji w Afganistanie. Spotkaliśmy się w chacie w górach Tora Bora. Rozmawialiśmy o cenach ropy, świętej wojnie Bin Ladena oraz jego doświadczeniach w wojnie z Rosjanami. Miał bardzo przenikliwe spojrzenie, siłę, cichą bezwzględność. Świadomie przemawiał do świata przeze mnie. Czy on ma zdolności do prowadzenia wojny? Może dowodzić wystarczająco dużą armią? Lokalnie tak, ale co potem? Czy muzułmanie za nim podążą? Kto wie? Wykorzystał nas. Oni są gotowi. Co przeoczyliśmy? Ostatnia sprawa. Jakie ma pan plany na przyszłość? ستشاهدوها وتسمعونها في وسائل الإعلام إن شاء الله. Usłyszy pan o nich w mediach, jeśli Bóg pozwoli. God willing. Port lotniczy JFK, Nowy Jork. Tato! Cześć, skarbie. Dzięki, że przyszłaś. Do zobaczenia. Odezwę się. Dzięki. Jak było w Kuwejcie? Właściwie to... Byłem w Afganistanie. Miałeś jechać do Kuwejtu. Zboczyliśmy z trasy. Oczywiście. Znaleźliśmy Bin Ladena. Co? Znalazłeś go? Powiedział mi tyle, ile chciał. Jedenasty września 2001 roku, 8:03 rano. Zapowiada się ciepły dzień. Temperatura osiągnie 32 stopnie. Mamy pilne wiadomości z Nowego Jorku. Na ekranach widzą Państwo wieże World Trade Center stojące w płomieniach. Nie znamy szczegółów, ale chyba doszło do wybuchu. Mamy nieoficjalne informacje, że duży samolot uderzył w World Trade Center. Widać dym wydostający się z wieży północnej. Elsa, jesteś cała? Rozmawiałam z mamą. Co u niej? Jest w szoku, jak my wszyscy. Andrew też. Spodziewałeś się tego? W ogóle. To niewyobrażalne. Wyszedłem na głupca. Zapytałem go o plany na przyszłość. Usłyszy pan o nich w mediach, jeśli Bóg pozwoli.
Jakie to było proste. Teraz czeka na naszą odpowiedź. Użył nas do przesłania wiadomości. Nie posłuchaliśmy go. Thank you. Mr. Dziękuję, to wszystko. Okay, we're done here. We can relax. Możemy odetchnąć. Can we get a couple Zrobimy sobie still pictures zdjęcie? now? Some photographs? Chodźcie. Come on, guys. Okay. Are we ready? Gotowi? Tekst polski Michał Rojek. Czytał Maciej Więckowski.